Porządek w szafie to porządek w głowie, kropka. To nie my musimy pasować do ubrań, do stylizacji. Spośród całego kosza trendów, który się przewija non-stop, mamy wybierać coś dla siebie. Widząc faktycznie wysyp czerwonych rajstop ostatnio w social mediach, powiem Ci, że się tak opatrzyłam, że nawet niektóre stylizacje... Pobiegłam do sklepu rajstopy i to jest to, o czym mówimy. Tak działają trendy na naszą głowę. Ja też bym nie założyła czerwonych rajstop, ale jak widzę, wiesz, taką przesklewaną wielką marynarę i te czerwone rajstopy, ja sobie myślę, Boże, nawet tak zatańcza jak ta dziewczyna z tego filmiku. Chodzą słuchy, że... Jak cię widzą, tak cię piszą. Z tej strony Oliwia Bugała-Klamka. Od kilku lat działam w sieci jako influencer, poza tym właścicielka i założycielka pierwszego w Polsce brandu koncepcyjnego i kreatywnej agencji social media. Marta Pożarlik, osobista stylistka i trener wizerunku. Super, Marta, że sobie możemy dzisiaj porozmawiać i w ogóle się poznać. Bardzo się cieszę. Ja również. To może zacznijmy sobie od takiego bardzo ogólnego, ale intrygującego pytania. Co to znaczy być modną według Ciebie? To jest w ogóle bardzo skomplikowane pytanie, ale tak szybko uściślając, dla mnie być modną oznacza podążać za trendami, oznacza takie z wypiekami na twarzy bycie o krok do przodu. A dla Ciebie? Powiem Ci, że można spojrzeć na to z dwóch stron faktycznie, dlatego to skomplikowane. Faktycznie z jednej strony jest to podążanie za trendami, ale z drugiej strony w sposób właśnie zdroworozsądkowy, umiejętny, który przekłada się na taki styl osobisty. I nie wiem, czy spotkałaś się w ogóle kiedyś z takim stwierdzeniem albo z taką opinią, że bycie modną ogólnie ma negatywny wydźwięk, bo ja wielokrotnie słyszałam takie opinie, że jesteś modna, czyli automatycznie to przemijasz jak te trendy i właśnie... dostosowujesz się w jakimś stopniu, jesteś bardzo podatna na wpływy i rozwińmy dalej. O to też Cię chciałam zapytać, bo z reguły też mówi się o tym, że moda to jest to, co nam dyktują projektanci, a styl jest tym, co wybieramy z tego, co nam inne osoby dyktują. I teraz ja mam również pytanie, zaczęłaś pytaniem, więc ja też przejdę do pytania. Moda czy styl? Myślę, że styl, bo jeśli masz styl, to jest coś, czego nikt Ci nie odbierze i faktycznie to, co jest obecnie modne z trendów, możesz sobie do swojego stylu osobistego dostosować, wybrać i ten styl nadal pozostaje, styl jest Twój i to on jest dla Ciebie w pewien sposób charakterystyczny, to po nim można Ciebie rozpoznać i to nim wyrażasz siebie przy użyciu modowych narzędzi. Chciałabym, żeby pięknie w ogóle to powiedziałaś. Naprawdę nie powiedziałabym lepiej, 6 z plusem. Chciałam, żeby to też dzisiaj wybrzmiało, żeby naprawdę bez takiego zadęcia i zdęcia mówić o tym, że nie bójmy się mówić, że lubimy modę, że lubimy trendy, nie bójmy się tego, ale z drugiej strony to, co bym chciała, żeby bardzo wybrzmiało, to żeby oswajać i poznawać swój styl. To, czym jak my będziemy definiowały modę przez swój styl, przez swoje poczucie estetyki, przez swoje poczucie swojej osobowości, charakteru, to jest też rzecz drugorzędna, ale najważniejsze jest to, żebyśmy malowały i wybierały tą modę po swojemu, nadawały jej swoje znaczenie, bo to właśnie to, co nam dyktuje też z jednej strony Instagram, blogi modowe, to, co nam też dyktuje ulica, to jest jedno, ale to, jak my się w tym czujemy, to jest drugie. I bardzo mi się podoba też to, co się wydarzyło po pandemii. Okazało się, że mamy bardzo mało wygodnych butów, wygodnych rzeczy, wygodnych ubrań i potrzebowałyśmy nowej szafy, która będzie podążała za tym, jak się zmieniają nasze czasy. Bo ja z kolei też uważam, że my nie mamy pieniędzy, nie mamy czasu, nie mamy miejsca na rzeczy, które są po prostu niewygodne i które są nam nieprzydatne. Ja wychodzę z takiego samego założenia, ponieważ mając w szafie ubrania, w których no, najzwyczajniej w świecie nie czujesz się komfortowo, no to po nie nie sięgasz i koniec końców kończy się na tym, że po kilku miesiącach dążysz do tego, żeby pozbyć się z szafy ubrań, których de facto nigdy nie miałaś na sobie. Ale z drugiej strony mam też takie poczucie, że ogólna presja,
która jest narzucana w mediach społecznościowych, między innymi przez influencerów. Powiem to, chociaż sama działam jako influencer w sieci, ale widzę, co się dzieje, w jaki sposób są kształtowane trendy na TikToku i jak one są bardzo krótkotrwałe. Dlatego no, trzeba sobie przez takie sito przesiać faktycznie to, co chcemy zostawić u siebie, a co przez to sito przepuszczamy i co nigdy nie powinno trafić do naszej szafy. Natomiast no, uważam, że ta presja jest ogromna. Co ty w ogóle o tym myślisz? Czy pracując w branży modowej odczuwasz tą presję? Czy uważasz, że może ona mieć negatywne przełożenie na dziewczyny, właśnie na kształtowanie się stylu osobistego? Myślę, że każda z nas, już odpalając telefon, mierzy się z kilogramami i godzinami presji, które mamy. Mamy presję przede wszystkim idealnego wyglądu, który nie istnieje, idealnych kanonów, które nam są nadawane, które też nie istnieją. Kiedyś mówiło się o rozmiarze 0, potem mówiło się o body positive, teraz się to wyśmiewa. Jakby to wszystko się zmienia, ale najważniejsze właśnie dla nas, dla mnie, jak pracuję z moimi klientkami, z dziewczynami, jak prowadzę warsztaty, jest to, żeby znaleźć tą właśnie swoją tożsamość, swoje wewnętrzne piękno, bo jak my je znajdziemy i później zastanowimy się, co jest z nas fajnego, co chcemy pokazać ubraniem, to jest zupełnie nam milej i zupełnie miękko się o tym rozmawia, ładniej, fajniej. Wszystkie programy, które nam mówiły, że to jest źle, masz za duże uda i nazywanie w ogóle wazonami, kielichami. Jak ja jestem wdzięczna temu, że żyjemy w takich czasach, że mówimy, to nawet lepiej. Rozmiar 40 jest moim rozmiarem 36 i bardzo mi się to podoba. Jakby jak najbardziej oczywiście uwielbiam sport, jakbym się nie zajmowała Widziałam, modą. że biegasz maratony, co Tak, jest dla mnie totalną abstrakcją, ale teraz podziwiam na maksa. Dziękuję, przygotowuję się do maratonu w Mediolanie, więc jakby łączę te dwie rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, czyli to, żebyśmy żyły zdrowo, żebyśmy lubiły swoje ciało, bez względu na to, czy tu są rozstępy, dziewczyny po porodach dostają jakby takiego, mają bardzo trudną w ogóle sytuację ze swoją sylwetką i z takim poczuciem, w którym momencie życia ja jestem, co jest moje, co nie jest moje, jestem teraz mamą, co mi wypada, co mi nie wypada i na tym powinniśmy się skupić, ale bez takiej po prostu presji, żeby zadać sobie pytanie, to też chciałam ci zadać, jak często zmieniamy rzeczy, które są w naszej szafie, jak często je przeglądamy. Bo jakby nasza szafa bardzo często się nie zmienia, ale role w życiu nasze się zmieniają. Zobacz, najpierw jesteśmy uczennicami, potem studentkami, potem jesteśmy dziewczynami, narzeczonymi, żonami, bizneswoman, wykładowczyniami. Zmieniają się role w naszym życiu kolosalnie, a nasza szafa bardzo często pozostaje bez zmian. I tak, wchodzimy do sklepu, widzimy pięknie ułożone rzeczy, na które bardzo często nas nie stać, albo nie możemy sobie pozwolić. I sobie mówimy, dobra, będę się czuła pięknie, jak kupię sobie płaszcz, nie wiem, za 2000 zł, jak kupię sobie sukienkę za 1000 zł. Dochodzimy do tego, możemy sobie na to pozwolić i my dalej czujemy pustkę, bo to nas nie upiększa. Co się z nami dzieje? Ja bardzo cieszę się, że to podejście przez lata faktycznie ewoluowało, w szczególności do kobiecych sylwetek. Chociaż jak już też rozmawiałyśmy poza wizją, jeszcze zanim zaczęła się nasza rozmowa, też wspominałam, że działałam na początku jako personal shopper i też mam właśnie doświadczenie z dziewczynami, które świeżutko co urodziły dzieciaczki i faktycznie nie mogły odnaleźć po tym siebie, ale obecnie wiele kobiet nie może odnaleźć siebie i wydaje mi się, że na to ogromny wpływ ma właśnie ta presja social mediów, nadal presja społeczeństwa. Pomimo tego, że to ewoluowało w taki sposób, idzie to moim zdaniem w dobrym kierunku, to nadal my jako naród nie jesteśmy na tyle wspierający i na tyle otwarci. Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, natomiast co więcej możemy zrobić, żeby ta zmiana zaszła? Jak w tym wszystkim, jak w tych narzucanych przez social media trendach, które zmieniają się co sezon, na TikToku w zasadzie co tydzień, każdego dnia, w jaki sposób obecnie odnaleźć siebie? Może dajmy dziewczynom kilka tipów. Wiesz co, ja w ogóle, pomysł mój numer 1 i w ogóle teraz powinna być taka żarówka z mojej głowy, która wychodzi. Ja już wiem, jak to zrobić. Przestać się oceniać. Zacząć się doceniać. Bo jak przychodzą do mnie dziewczyny, to mówią tak, a jakim typem kolorystycznym jestem? A jak byś oceniła właśnie moją sylwetkę? A tu jest grubo, a tu jest chudo. Przestańmy, w ogóle mamy potrzebę kontroli, mamy potrzebę oceny. Przestańmy się same oceniać i zacznijmy właśnie od takiej pozytywnej narracji, takiego bardzo dobrego vibe'u naszego ciała. Obudźmy się, ja sobie wyobrażam taki magiczny poranek. Weźmy na to sobota, tak? Okej, zwizualizujmy. Tak, niech idą dzieci na spacer, weźmy faceta, w ogóle niech on wyjdzie nam z domu, niech nam nikt nie przeszkadza. Włączamy sobie fajną muzykę, idziemy pod prysznic, balsamujemy nasze ciało i patrzymy na siebie w
takiej najlepszej bieliźnie, takiej fajnej, takiej dla nas najfajniejszej, nie dla partnera, dla nas. I zastanówmy się, co jest we mnie fajnego, co ja lubię w swoim ciele. Zacznijmy nawet od dłoni, od szyi, od uszu. Jakby wiem, że na początku nazywanie takie pozytywne, miłe mówienie o sobie sprawia nam trudność. Ale powiedzmy sobie, dziewczyno, z tobą nie jest tak źle. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Przestań się oceniać. Zacznij doceniać to, że masz ręce, że masz nogi, że masz siebie, że żyjesz, że tak naprawdę możemy wszystko. I możesz wszystko założyć. Ten czarny cię naprawdę nie polubi. Jakby te pomarańczowe spodnie nic ci nie zrobią, pod warunkiem, że ty je polubisz. Zacznijmy się po prostu lubić. Ja dodałabym jeszcze do tego zaufanie, obdarzenie samych siebie zaufaniem przede wszystkim i pozwolenie sobie na popełnianie błędów, bo to jest coś, co ja wspominam jeszcze sprzed X lat, kiedy faktycznie kształtował się mój styl osobisty. Ja po prostu puściłam wodze fantazji, pozwoliłam sobie na popełnienie błędów, na założenie właśnie rzeczy i zakup rzeczy, w których nie czułam się dobrze, które sprzedawałam faktycznie kilka miesięcy później, ale wyciągnęłam z tego wnioski. No i przede wszystkim obdarzyłam się zaufaniem, czyli pozwoliłam sobie na to, żeby mierzyć rzeczy, żeby próbować te ubrania, w których myślałam, że będę czuć się dobrze i faktycznie zaufać sobie pod każdym względem, także tym życiowym, czyli tym, w którym momencie, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy i do tej sytuacji, do obecnego stanu rzeczy dostosowywać ubrania, bo to, o czym musimy pamiętać, to nie my musimy pasować do ubrań, do stylizacji i do tego, jakie obecnie kształtują się trendy na rynku, tylko wręcz przeciwnie. Spośród całego kosza trendów, który się przewija non-stop, mamy wybierać coś dla siebie. To może płynnie przejdźmy do tych trendów, czyli co będzie modne w roku 2K24. Właśnie ja cię chciałam zapytać o to, co ty najbardziej dobra, to z tych... mnie zapytać. Co, dobra, co łowisz dla siebie z tych trendów? Powiem ci tak, z takich trendów, które przechodzą z tego roku, czyli 2023, myślę, że denim to jest coś, do czego pałam ogromną miłością od lat. To jest trend bardzo uniwersalny, który wraca w zasadzie każdego roku w odmienionej odsłonie i w 2K24 będziemy mieli denim on denim. Dodatkowo ja uwielbiam też elementy wstawki, cargo, kieszenie, taki bardzo luźny styl. Także to jest coś, co i zostaje w mojej szafie i na pewno skuszę się na coś nowego. Jeśli chodzi o takie nowości wśród trendów, to bardzo zaintrygowały mnie sylwetki z wybiegu Miu Miu. Zresztą to, co Miu Miu robi na rynku modowym od 2 lat, to jest absolutny majstersztyk. Bardzo podziwiam tę markę. Podobają mi się takie sportowe wstawki, elementy, pasy przy ubraniach imitujące bokserki. Wiedziałam, że też na wybiegach pojawiły się takie sportowe sznureczki. Tak, i w przyszłym roku... Sprawne oko masz tutaj, już od razu wypatrzyło. Także to na pewno. No i chyba będę testować też spodnie z obniżonym stanem, ogólnie obniżony pas. No i będę szukać fajnych rozwiązań na wystylizowanie właśnie takich części garderoby. A ty co Czyli dla ja mam siebie? tutaj bardzo mocno trendową rozmówczynię. Mi się wydaje, że jestem bardziej nudna, jestem bardziej stonowana. Ja idę mniej w stronę trendów, mniej w stronę pokazów, a bardziej może w stronę ulicy. Ja uwielbiam tą właśnie modę, która się tworzy na ulicy, która nie ma totalnie reguł. Dlatego ja bardzo lubię z kolei podróżować i patrzeć na ludzi, jak chodzą ubrani. Bardzo często lubię wchodzić do swoich ulubionych sklepów i pytać panią w jakimś tam... Teraz na przykład byłam w Barcelonie, przymierzałam piękną sukienkę, mówię, a jak by pani ją wystylizowała? Nie mówię o tym, że jestem stylistką, że ja znam się lepiej. Oczywiście, że się nie znam lepiej, ale byłam bardzo ciekawa, jak pani wystylizuje moją sukienkę. I byłam bardzo zdziwiona, że założyła takiej pięknej, długiej maxi sukienki, takie trampki, ale tak kosmiczne trampki. Że sobie powiedziałam, no nie, nawet tego nie założę, jak ja będę wyglądała. Ale założyłam, byłam ciekawa bardzo, jak ona to z kolei zestawia. Więc ja jestem taką osobą, która bardzo lubi łączyć klasykę jednak. Więc dla mnie takie rzeczy trendujące są świetne, one świetnie wyglądają na Instagramie, ale do mnie nie pasują. Ja się raczej, to nie jest kompletnie moje, ale bardzo podziwiam jakby i ten pas i w ogóle wszystko ekstra. Bardzo lubię też śledzić trendy. Ja natomiast, co jest dla mnie takim must have'em, to jest trench i uwielbiam jego odsłony. Uwielbiam obserwować ewolucję trencha. Uwielbiam obserwować to, jak jest mu zabierane i z sezonu na sezon dodawane różne elementy, więc bardzo mi się podobają i przeskalowane ramiona i forma trencha w tym sezonie.
przechodzi trend taki prosty, bez paska, który nie podkreśla naszej talii, co jest też bardzo dla mnie interesujące. Ja lubiłam doszywanie i różnego rodzaju falbanów do tego trencha i frenzli, więc jakby ja z tej perspektywy bardzo lubię obserwować. Stawiasz na jakieś DIY-e? W sensie masz jakiś jeden konkretny, powiedzmy, trench w swojej szafie i starasz się go przerabiać? Czy na Ja lubię jakiej przerabianie zasadzie to rzeczy. działa? Z kolei moja na przykład marynarka, tak? Ma doszywane frędzle i to jest taka marynarka stara z męskiej szafy i ma doszywane frędzle, więc ja bardzo lubię. Ja mam swoją ukochaną krawcową, która mi też przerabia moje rzeczy, bo ja lubię nosić jedną rzecz na kilka różnych sposobów, lubię się też bawić tym materiałem, jeżeli on jest fajny, to staram się z niego jak najwięcej w ogóle skorzystać, więc jak przeglądam tę szafę, to mówię, o! To jest dobre. Na przykład z tego możemy zrobić jeszcze coś innego, więc ja lubię mieć takie rzeczy rzeczywiście, które mają gdzieś tam jeszcze jakąś historię, albo lubię też buszować po wyprzedażach i kupować na przykład sukienkę, potem ją rozrywać, robić z niej kamizelkę. Czy jesteś open-minded po prostu, widzisz jakąś rzecz? To rozwija kreatywność. Uważam, że to jest też dobre bardzo ćwiczenie dla naszej głowy i dla naszego mózgu, więc jakby to, co przychodzi, to na pewno bardzo mi się podobają te trencze. Podoba mi się też to, że wchodzi trend na sukienki, czyli będziemy znowu takie bardzo kobiece, romantyczne. Te materiały są takie bardziej prześwitujące, bardziej eteryczne. Tak, sheer trend jest Tak, ja to wspaniały. bardzo lubię. Jakby garniturów, myślę, że już się znudziłyśmy tymi garniturami. Już ich było, one są cały czas o tym mówimy, więc teraz przejdźmy do sukienek. Jestem bardzo ciekawa, co nasze sklepy, też sieciówki, bo ja też lubię taką modę i lubię też ubrania, które są dostępne dla każdej z nas. Jakby moim marzeniem jest takie, żeby każdą kobietę mogło być stać na rzecz, w której będzie się czuła po prostu dobrze. Dlatego ja bardzo lubię sieciówki i modę z sieciówek. Lubię też robić tam z klientkami zakupy, po prostu uważam, że są dostępne na każdą kieszeń. Wystarczy zerknąć do metki, kupić coś bardzo jakościowego, co będzie też świetnie wyglądało. Niekoniecznie za duże pieniądze, więc jestem bardzo ciekawa, co dla nas przygotują sieciówki. I z kolei intryguje mnie też ten kolor czarny, który będziemy nosiły od stóp do głów, nawet wiosną i latem. Lubisz czarny? Czarny lubię i lubię faktycznie z czernią kombinować na różne sposoby, szczególnie jeśli chodzi o czarne total looki. Faktycznie tutaj gra struktur, tkanin, można naprawdę fajnie pokombinować, co nie do końca do mnie przemawia w kwestii ogólnie kolorów na przyszły sezon, ale też staram się być open-minded w tej kwestii, to czerwień, która nie jest mi bliskim kolorem, aczkolwiek widząc faktycznie wysyp czerwonych rajstop ostatnio w social mediach, powiem Ci, że się tak opatrzyłam, że nawet niektóre stylizacje... Pobiegłam do sklepu rajstopy i to jest to, o czym mówimy. Tak działają trendy na naszą głowę. Ja też bym nie założyła czerwonych rajstop, ale jak widzę, wiesz, taką przeskalowaną wielką marynarę i te czerwone rajstopy, sobie myślę, Boże, ja nawet tak zatańczę jak ta dziewczyna z tego filmiku. Aż się chce biec po rajstopy. No stylizowałaś, wyszłaś? No jeszcze tak? nie, jeszcze ale nie. zrobię. Okej, czyli podejmujesz challenge. Tak, a ty? Powiem Ci tak, miałam już jedno podejście, bo tutaj robiłyśmy taką sesję zdjęciową i mówimy, a spróbujemy z tymi czerwonymi rajstopami. Miałyśmy kilka podejść, ale koniec końców stwierdziłam, że nie są w moim stylu, przynajmniej w takiej odsłonie. Na pewno jeszcze podejmę próbę, aczkolwiek już i tak uważam, że te inspiracje, które widziałam na social mediach, w artykułach, w różnych zestawieniach, zaczęły do mnie przemawiać i w pewien sposób na mnie wpłynęły. Jak się potoczy moja historia z czerwienią, to pokażę rok 2024. Sama jestem ciekawa. Obserwujmy, tak, obserwujcie, śledź, Ty, Marta, też. Zobaczymy. Ja też zobaczę, czy wśród Twoich stylizacji na Instagramie pojawią się czerwone rajstopy, może co nieco podpatrzę. Zobacz, jak to jest z tymi trendami. Nie? Niby, ja taka jestem, ja się bronię, jak taki mur obrony po prostu w Chinach sobie jestem i teraz nagle pokazują się wszędzie te czerwone rajstopy. W ogóle algorytmy są takie, social mediów, że one pokazują mi się totalnie wszędzie. I to jest też niesamowite, że bardzo lubię też, jak pracuję z klientkami, stawiać na takie rzeczy, które trendują, ale jako dodatek. Czyli na przykład jakaś biżuteryjna, albo wstawka krawata, który się pojawił w tym sezonie, albo jakieś tam apaszki fajnie wywiązanej, bo to jest taka rzecz, którą jak kupimy i nie będziemy potem nosiły, nie będzie nam szkoda. Tak, to jest właśnie super tip dla dziewczyn, które nie chcą wydawać dużo pieniędzy na to, żeby faktycznie w jakiś sposób taki bardziej trendy podkręcić swój look w danym sezonie. To jest coś, w co ja zawsze celowałam, jak byłam studentką, czyli buszowanie na wyprzedażach, stawianie na właśnie takie małe elementy, jakieś dodatki, które totalnie podkręcały moje stylizacje. I robią całą robotę. No to oczywiście second handy. Tak, bo tam można wyhaczyć perełki, a jak wiemy, moda zatacza koło i tam można znaleźć naprawdę perełki. Choćby
jakby tutaj nawiążę do trendu w tym sezonie, czyli kurtek podobnych do tej, którą mam na sobie, czyli vintage bądź stylizowanych na vintage, takich przecieranych, czarno-brązowych. Tego typu kurtki pojawiły się w sieciówkach. Sieciówki zostały wręcz zalane, rynek został zalany tymi kurtkami, ale te prawdziwe perełki też wisiały w lumpeksach za jakieś totalne grosze. Przeskalowane ramiona. Tak? O, proszę. Upolowałam, ale moja była droższa, ta moja perełka była droższa, bo to były niby jakieś tam rzeczy z metkami, ale i tak, wiesz, i tak cena jest bardzo dobra. Ale fajną rzecz powiedziałaś odnośnie tego koła, którym moda zatacza koło. To jest niesamowite też w przypadku rajstop. Zobacz, jak to się w ogóle nam zmieniło. Na początku rajstopy były modne, potem nie były modne. Nosiłyśmy gołe nogi, francuski noszą gołe nogi, my nie założymy rajstop, ble. Ja nie chcę wracać w ogóle do tych czasów, kiedy rajstopy były faktycznie, nie, lepiej założyć gołe nogi i marznąć. Tak. Nie, niech te czasy nie wracają. A teraz nosimy zamiast spodni po prostu rajstopy są w trendzie, nie? Ale rajstopy w ogóle w przepięknej odsłonie będą w przyszłym roku. Ja jestem ogromną fanką takich półprzezroczystych, białych rajstop. Zresztą widziałam, że Hailey Bieber już naprawdę bardzo fajne propozycje na swoim Instagramie dała. Także my to rzeczywiście jesteśmy dwa obozy. Ja myślę o klasycznych, czarnych koronkach sprzed 10 sezonów, takie same, a tu mamy białe koronkowe, po prostu białe, gładkie, kochana. Niesamowicie nas dobrali. Super, przynajmniej możemy dzisiaj sobie interesująco podyskutować. Tak. To kto w takim razie dla ciebie jest taką ogólnie ikoną stylu? Albo kim się inspirujesz? To jest trudne pytanie, wiesz? To jest bardzo trudne pytanie. Ja się nad tym rano zastanawiałam. Naprawdę tak idę z moim synem i myślałam, Boże, no kto jest tą moją ikoną? I wiesz co, doszliśmy oboje do wniosku, tak przedyskutowaliśmy tę sytuację i wyszło na to, że nie mam. To jest bardzo przykre, myślę, tak mi się... To nie jest przykre, ja mam to samo. Zrobiło. Wiesz, jak sobie pomyślałam, że nie mam. No bo jak sobie myślę o tych latach kiedyś, tak, to mieliśmy, nie wiem, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, to były prawdziwe ikony, z których cały czas moda czerpie pokazy, jakby widać cały czas tą odświeżoną inspirację. A teraz mam wrażenie, że nam brakuje. Są oczywiście trendsetterki, influencerki, są dziewczyny, na które ja bardzo lubię popatrzeć. Jest Pinterest, którym się uwielbiam inspirować, ale nie mam takiej jednej osoby, na którą patrzę i sobie myślę, to jest to. Tak, bo dla mnie bycie ikoną oznacza nie tyle ubrania, co to jak dana osoba nosi te ubrania i co poza tym, że nosi te ubrania, robi. Czyli dla mnie jest bardzo ważny taki aspekt, jak ja nawet pracuję z osobami, rozmawiam. Ważne jest dla mnie to, żebyśmy my stały stabilnie na dwóch nogach. Jedna to jest nasze wnętrze, drugie to, co widać na zewnątrz. Więc ja nie umiem tego rozdzielić po prostu. Ty też nie masz ikony? Nie, też nie mam. Też jak ale nas zaprosili, myślałam, o czym my w ogóle mamy rozmawiać? Tak, też się zastanawiałam i powiem ci, że też nie mam takiej jednej osoby, bo no tak naprawdę inspirację czerpie się zewsząd. Czerpie się po prostu od ludzi. Tak jak też powiedziałaś, z ulicy, z tego, co zaobserwujemy. Szczególnie wtedy, kiedy to serduszko zabije mocniej, czy na widok właśnie, nie wiem, czyjejś stylizacji, czy czyichś działań, tego, jakim kto jest człowiekiem, co sobą reprezentuje. No, na to składa się bardzo dużo aspektów, dlatego mówiąc o ikonie, to faktycznie bardzo ciężko jest przywołać kogoś konkretnego. Tak, ale wiesz co, z kolei, co mi od razu moja pierwsza myśl była taka, że uwielbiam to, jak nosi rzeczy, z jaką gracją, klasą, żartem nosi się Magda Gessler. Kocham jej przykład i uwielbiam o niej mówić bardzo często, bo dla mnie to jest taki przykład, że gdzieś tam, jeżeli mówimy o teorii mody, tak nie miesza się printów ze sobą, nie miesza się falbanki z koralami, a ona pomieszała wszystko i to jest tak spójne z jej osobowością, że dla mnie Magda Gessler jest taką osobą, którą ja bardzo często przywołuję, a bardzo często mówię o tym, że tam mi się wszystko zgadza. I ten włos, który jest taki wielki, pokręcony, i te falbanki, które trzystopniowo tam wychodzą ze sukienki, i te śmieszne i buty kolorowe i brokatowe. I to mi się bardzo podoba, bo ja czuję, że tam jest taka spójność, taka szczerość i autentyczność w tym stylu. Więc... Tak, czuć to, co bije od pani Madzi. Niestety nie miałam przyjemności poznać jej osobiście, ale faktycznie patrząc na to, jaki ukształtowała sobie wizerunek w telewizji, w sieci, no to można powiedzieć, że te jej stylizacje są spójne z tym wizerunkiem jak najbardziej. Tak, więc jakby to jest taka osoba, która mnie gdzieś tam rzutuje, ale to jest też bardzo fajna rzecz, którą powiedziałaś, żeby to było spójne. I teraz też dziewczynom możemy przekazać taką wiedzę, żeby się zastanowiły, czy mój wizerunek dzisiaj jest spójny z tym, jak ja na przykład chciałabym wyglądać. Albo jakby
jak się staramy o pracę albo jak jesteśmy w danym miejscu, to czasami jest tak, że mamy konkurencję, która jest obok nas. Jedyne, co możemy zrobić, to tylko wpłynąć na nasz wizerunek. To możemy zmienić, bo czasami kompetencje mamy takie jak ktoś, tak? I wizerunek jest taką rzeczą, którą możemy dowolnie modyfikować i dowolnie plastycznie zmieniać. I możemy to zrobić na każdym etapie naszego życia, więc to jest taka pozytywna rzecz, którą możemy sobie też czerpać ze stylu, właśnie z ikon mody, z trendów, żeby zadać sobie pytanie, jak ja chcę wyglądać, w którą stronę ja chcę iść. To jest takie fajne, rozwojowe i też fajne życiowe, żeby się zastanowić, czy ta szafa, którą otwieram rano, jest spójna z moją osobowością, z tą osobą, którą jestem teraz. Czuję. Dojrzewamy, zmieniamy się, dorastamy. Czy twoja szafa jest spójna teraz już? Tak, jak najbardziej. Od kiedy zaczęłam też tworzyć swoje własne ubrania, mam swoją markę, to zdecydowanie jeszcze bardziej. I no, od kiedy też tworzę ten brand koncepcyjny, bo to jest faktycznie połączenie tego, o czym ty mówiłaś, czyli tych wartości z tym wizerunkiem. Na tym właśnie zależało mi, tworząc ten brand, żeby był taki wydźwięk i żeby ten brand był po prostu towarzyszem kobiet w ich życiu, absolutnie na każdej płaszczyźnie, począwszy właśnie od tego, kim chcą, w jakim kierunku chcą się rozwijać i w jaki sposób chcą to zaprezentować światu, poprzez właśnie wyrażenie siebie ubiorem. I powiem ci, że tak, czuję teraz, że moja szafa jest bardzo tożsama z tym, kim jestem i stałam się też mniej podatna na takie wpływy z otoczenia. Ja jestem też człowiekiem może nie bardzo podatnym na wpływy, ale jestem raczej spokojna w wielu kwestiach, jestem wycofana, otacza mnie wiele osób, które są w stanie mnie zdominować pod wieloma względami. Co więcej, miałam też taki etap w życiu, kiedy wątpiłam w siebie po prostu. I kiedy przepracowałam sobie pewne tematy, przeszłam tę drogę, to faktycznie zauważyłam, że moja głowa otworzyła się także na ten styl i udało mi się ukształtować faktycznie taki kierunek, no, który jest w 100% mój. Chyba tak mogę A długo powiedzieć. ci zajęło dojść do tego miejsca, takiej spójności? Kochana, tak. Długo mi to zajęło, bo modą interesuję się od 16 roku życia i to tak faktycznie od 16 roku życia intensywnie śledzę to, co się działo wtedy na blogach modowych. Jeszcze fotoblogi wtedy były. Ja sama też zaczynałam od swojego bloga, także to już jest naprawdę masa czasu. Bardzo długo siedzę w temacie, przeszłam też już etap personal shopper, osobistej stylistki, działałam jako influencer, prowadziłam kanał na YouTubie i to wszystko to były etapy poszukiwania siebie, poszukiwania własnego stylu i dopiero udało mi się znaleźć go wtedy, kiedy doceniłam siebie jako człowieka, po prostu. Siebie za to, jakim jestem człowiekiem, to jaka jestem w kontaktach z ludźmi, to w jaki sposób radzę sobie na płaszczyźnie zawodowej, ale myślę, że to jest odpowiedź na to też, co ty mówiłaś, czyli właśnie ta spójność życiowa z tym stylem osobistym, z tą modą. No a zajęło mi to kilkanaście lat, bo można powiedzieć, że taki przełomowy moment nastąpił całkiem niedawno, bo w zeszłym roku moja marka ruszyła w tym roku i też bardzo chciałam stworzyć, zawsze marzyłam o marce modowej i chciałam ją stworzyć wtedy, kiedy będę na nią gotowa w 100%. A jak to u ciebie w ogóle wyglądało? Ja tylko mogę to zwieńczyć jedną rzeczą. Ale wiesz, taka nostalgia zrobiła się bardzo sentymentalna. Ale bardzo się zrobi wesoło, bo ja to spuentuję. Ja kocham takie puenty, riposty z Częstochowy, powiedzmy dziewczyną z Częstochowy. Porządek w szafie to porządek w głowie, kropka. I mamy to. I jakby ja bardzo... Clue tego odcinka. Tak. I ja zachęcam dziewczyn do tego, że zanim wyruszycie na wyprzedaże, zakupy, zaczniecie w ogóle tropić tych trendów, o których my dzisiaj mówiłyśmy, o których mówimy, to skupcie się na sobie, zastanówcie się, co ja mam tam w tej szafie, dlaczego tak się dzieje, że to mi do siebie nie pasuje, dlaczego to się dzieje, że ja się w tym źle czuję, bo może wyrosłam z tego fizycznie i psychicznie i mentalnie, bo może ja się zmieniłam, może ja już tego nie potrzebuję, może te garsonki już do mnie nie przemawiają, bo ja teraz potrzebuję wolności w bardziej męskim sznycie. I to jest okej, bo czasem też jesteśmy przerażone tym, że zmieniamy się, że zaczynamy mieć totalnie inne spojrzenie na pewne
kwestie, ale to jest też to, co ja zawsze mówię przy składaniu życzeń. Jak ktoś życzy ci, nie zmieniaj się, kochana. Uważam, że to są chyba najgorsze życzenia, jakie można komuś złożyć, bo zmieniaj się, rozwijaj się. Nie zawsze tego życzą. Dlaczego mi to robicie? Widocznie jesteś super człowiekiem, ale no tak upraszczając, rozwijamy się, zmieniamy się, to jest nieuniknione. Dlatego niech stanie się to dla nas naturalne i zaakceptujmy to, że się zmieniamy i mogą następować też zmiany ogólnie w naszym podejściu do wielu rzeczy. Także do mody, do stylizacji, do naszej szafy. I wiesz, jaka jedna rzecz mi też przyszła teraz do głowy? Teraz tak analizuję swoją szafę, tak oczami wyobraźni, trzecie oko się włączyło. Jakby chciałam też, żeby to wybrzmiało dzisiaj. Dziewczyny, wasza szafa nie musi być wcale spójna, nie musi być w niej 20 elementów garderoby, nie musi być 5 jeansów, 3 cygaretki, kompletnie nie. Ja zajmuję się tym, że doradzam ludziom, mówię, w czym będzie ich lepiej, popycham ich do tej zmiany i jakby otwieram na nowe, ale sama w swojej szafie mam totalnie wszystko. I czasem mam takie poczucie, że chciałabym być bardziej kobieca, bardziej sensualna, czasami bardziej delikatna, czasami chcę być w takim męskim totalnie stylu. Bo masz taki mód. Czasami chcę być szara, dokładnie tak, więc jakby nie ma też jednej szafy, która będzie remedium na wszystko. Jakby jeżeli chodzi mi o tej spójności szafy, ale najważniejsza jest ta spójność, którą my mamy, tak? Jakby połączenie. Czyli ja wiem, że ja lubię oversize'owe rzeczy, ale czasami też chcę mieć opięte spodnie, żeby było widać moją pupę. Nie musisz się tylko przywiązywać do oversize'owych rzeczy. Tak, więc jakby kolejna rzecz, która dziewczyny musicie to usłyszeć, że naprawdę wasza szafa może być różna, tak jak nasze nastroje, tak jak w ogóle nasz cykl. Porozmawiajmy o naszym cyklu, który też jest różny. Jakby ta szafa powinna być taką szafą, która będzie i miała miejsce na rozciągnięty sweterek, w którym chcemy być i również na taką sukienkę, w której czujemy się jak $1 000 000, a może właśnie nie na sukienkę, mam ochotę na ten garnitur, bo to będzie nasz taki power suit, więc... Sporo się w ogóle mówi teraz w sieci o szafie kapsułowej, zresztą od lat mówi się bardzo dużo o tym. Od bodajże 2 lat mówi się też o quiet luxury. Co ty w ogóle o tym myślisz? Tutaj mówię to w kontrze do tego, co przed momentem powiedziałaś, czyli że dziewczyny nie musicie mieć super małej, spójnej szafy, że możecie mieć w niej wszystko i jakie w tym momencie to ma też przełożenie na te wszystkie tutoriale, tipy, filmiki, tytuły, szafa kapsułowa, zbuduj z nami szafę kapsułową i tak dalej, i tak dalej. Jest tego wysyp, jest tego rzesza po prostu odbiorczyń. Pytanie, czy to nie robi nam krzywdy w jakimś stopniu, czy może wręcz przeciwnie? Pierwsza rzecz, do której się odniosę, szafa wcale nie musi być bardzo mała. Może być mała pod warunkiem, że mamy worki próżniowe, które możemy wsadzić pod łóżko, pod kanapę. Tak. Ja mam małą szafę, ale mam mnóstwo worków, polecam. Marta Pożarlik. Druga rzecz, jeżeli chodzi o szafę kapsułową, ja też często mówię o szafie kapsułowej, ale znowu, szafa kapsuła może być w twoim stylu. Więc ja bardzo nie lubię takich szufladek, których my się wrzucamy i pod względem sylwetki, typu kolorystycznego i właśnie powinnaś mieć 5 białych t-shirtów, 3 Jeansy, czarne. koszulę, trench. Dokładnie. I kurtkę jeansową. Ja nie mam żadnej kurtki jeansowej. Podziwiam cię, że powiedziałaś o tym looku jeansowym i że masz jeans, że umiesz go nosić, że lubisz go nosić. Kocham bo jeans. lubisz jeans. Ja nie lubię jeansów. Gdzie ja i jeans? No, jeansy owszem, ale tak total look od góry do dołu to kompletnie nie będę ja. Ja bardziej idę w stronę marynarki. Więc kapsuła dla mnie pod tym względem jest bardzo łatwa i robi nam porządek w głowie, jeżeli myślimy sobie o tym, że jedna rzecz pasuje do drugiej. I to jest kropka. To jest początek i koniec definicji szafy kapsułowej, z którą ja pracuję i którą gdzieś tam ja wyznaję. Bo nawet jeżeli gdzieś jedziemy na wakacje, nie daj Boże, na 4 dni przyjdzie nam się spakować z plecakiem. Sprawdzone, nie polecam. Marta Pożarlik. Ale jak wiemy, co chcemy założyć przez 4 dni, zrobimy sobie zdjęcie i tworzymy taką naszą małą kapsułę, czyli spódniczkę założę do tego t-shirtu, ten t-shirt do tych spodni, a te spodnie jeszcze wywinę i założę na 10 różnych sposobów, to nam ułatwia życie. To jest świetna opcja z tymi zdjęciami, to mi ratuje życie. Jezus, ja zawsze robię jesteś na zdjęcia. wyjeździe, co ja mam na siebie założyć? Tak. Więc dziewczyny, Telefon, szybki folder tip, i... dokładnie, lecimy na wakacje, poświęćmy ten czas. Ja na przykład nie lubię bardzo wakacji w pośpiechu i to też jest taka rzecz, którą ja odradzam. Jakby wakacje to jest celebracja, to jest twój czas, więc celebrujemy go najpierw tak, zastanawiamy się, co założymy. Wyrzucamy wszystko z szafy, tak jak rozmawiałyśmy, robimy zestawy, fotografujemy i mamy jasność, mamy spójność. Ja teraz mam taki moment w swoim życiu, że coś się zmienia. Ja nie lubię za bardzo zmian. Ja wiem, że zmiana jest nieodłącznym elementem naszego życia.
I mój chłopak mówi mi tak: Marta, kochanie, kupujemy nam bilety do Barcelony, lecimy na 4 dni, pakuj się w plecak. Ja sobie myślę, to jest ten wzrok. Oszalałeś? Co? Ty nadal jesteś moim chłopakiem? Poczekaj, nadal nie. I słuchajcie... I później dociera do ciebie, nie no, w sumie... Nie, Co ze mną ja i lecieć do plecak, Barcelony, ale będzie fajnie. to jest taka zgroza, ja i plecak, jak ja dam radę, ja po prostu kocham rzeczy, kocham ubrania, jak on mógł mi to zrobić. A potem sobie myślę, okej, to jest mój challenge. Skoro moje, i tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że skoro moje życie się zmienia, ja się zmieniam, to może ja wyjdę ze strefy komfortu i zamienię tą walizkę na plecak, spakuję się na te 4 dni do tego plecaka. I słuchajcie, nie dość, że się spakowałam, to wszystko zrolowałam, zwinęłam, położyłam t-shirt do butów, do biegania, jeszcze zmieściłam rzeczy do biegania, bo przecież muszę biegać w każdym mieście, w którym jestem. O, proszę. I wszystko się zmieściło. Porobiłam sobie oczywiście zdjęcia. Wiedziałam, że na przykład sukienkę Maxi mogę wywinąć na super mini. Jak wyjdę wieczorem, wystarczy, że zrobię sobie kreskę na oko i będzie ekstra. I ja się tym tak fantastycznie bawiłam i okazało się, że można. I że rzeczywiście to podejście takie mniej znaczy więcej, szczególnie na wyjeździe się opłaca. Bo ja, wiecie, ile ja czasu zaoszczędziłam, że rzeczywiście nie mam tej walizki. I nie myślę sobie, Boże, ja to prasuję, to nie prasuję. Nie miałam na to czasu, wiecie, jakby okazało się, że mogę dłużej sobie pospać. Nie było tych dylematów, czyli kapsuła nam pomaga. Ale to znowu jest szafa kapsułowa w naszym stylu, w naszym wydaniu. Ale z tą teorią, żeby jedna rzecz pasowała do drugiej, nawet jak coś kupujemy. I właśnie, to też, przepraszam, że ci tak zabieram głos, ale jak widzimy sobie taką jedną odjechaną rzecz, która nam się bardzo podoba i nasze oczy do tego lecą i niech będzie ona trendująca w trendzie i sobie myślimy, do czego ja to założę? Do całej bazy, którą masz w To szafie. jest kluczowe pytanie, które warto sobie zadać na zakupach właśnie. Do czego tą rzecz założymy albo na jaką okazję? Ostatnio też tutaj w obrębie mojego teamu miałyśmy taką dyskusję. Koleżanka wybierała się na narty i mówi, Jezus, zabiją mnie. Ja zabieram ze sobą 4 kurtki, tutaj płaszcz, ale no muszę zabrać na zdjęcia, bo będą przepiękne i my z dziewczynami. Okej, dobra. Gdzie jeszcze założysz tę kurtkę? Bo to była nowo kupiona kurtka. No i koniec końców zwróciła ją, bo stwierdziła, no faktycznie nigdzie więcej jej nie założę. Chciałam ją tylko na wyjazd, bo wiedziałam, że będzie wyglądać super, więc trochę odpalił się tutaj jej zdrowy rozsądek w postaci koleżanek, besties i no, decyzja została podjęta. Ale to jest super pytanie, które zawsze zweryfikuje tę decyzję, czy będzie ona, czy wzrasta prawdopodobieństwo, że ta decyzja zakupowa będzie trafiona, czy nie do końca. Dobrze, że wy podejmowałyście tę decyzję i doradzałyście, bo ja bym doradzała, bierz kurtkę, ja kocham odzież wierzchnią. I po prostu moja szafa, taka kurtek, po prostu tam się już nic nie mieści, ale jak widzę kolejną kurtkę albo kolejny płaszcz na wyprzedaż, mówię, no nie, no ja muszę to mieć. Ja już rozumiem te worki próżniowe, bo akurat okrycia wierzchnie zajmują tyle miejsca, że to jest dramat. Ale wiecie, co jest z tym workiem próżniowym? Weźcie to potem podnieście. To waży tyle, co drugi człowiek. Wiecie, po prostu potem wrzucanie. Ja wiem, że mi się kręgosłup złamie, jak to wszystko wrzuca. Wysportowana jesteś, to wiesz. Ale plecy czują. O tak. Moja droga, to od czego Słuchajcie. zaczynamy poszukiwanie swojego stylu? Co mogłabyś nam poradzić? Od inspiracji. Totalnie. Tak, to musi się tak zacząć. Wodzimy wzrokiem, szukamy osób, których styl nam się podoba, których stylizacje do nas przemawiają. I tutaj warto jest mieć po prostu otwarty umysł i próbować. I to jest mój kolejny tip, czyli próbujcie, nie zamykajcie się. Na początek, jeśli nie czujecie się na tyle swobodnie, żeby tworzyć od zera te stylizacje, jeśli jesteście na takim etapie faktycznie szukania tego własnego stylu, poszukiwań, no to spróbujcie może odwzorować, ale oczywiście nie 1 do 1, chociaż widzę, że jest też seria różnych poradników, odwzorowujemy stylizację właśnie czy z Instagrama, czy z Pinteresta, gwiazd i to jest całkiem okej, bo możemy zobaczyć, jak my czujemy się i wyglądamy w tych ubraniach. Natomiast warto jest po prostu się zainspirować, a nie robić kopię danej stylizacji, bo to w pewien sposób nas zamyka, ogranicza naszą kreatywność, a w momencie, kiedy mamy jakąś bazę, jakąś inspirację, możemy dobudować do tego coś swojego i w ten sposób to jest zalążek po prostu do powstania tego stylu osobistego. Gdzie dokładnie, konkretnie, proszę mi wytłuszczyć kapslokiem, gdzie poszukujemy tych inspiracji? Pinterest. Pinterest Tak. to jest źródło wszelkich inspiracji, ale tak jak mówiłaś też na początku, street style, ulica. Na Pinterestie jest mnóstwo street style'owych stylizacji influencerów, gwiazd, ludzi z fashion weeków i tak,
projektanci z jednej strony kształtują trendy, pokazują je na wybiegu, ale tak naprawdę te kolekcje są odpowiedzią na to, co nosi ulica, co nosi każdy z nas, co założyłby po prostu człowiek, ja czy ty. I projektanci odpowiadają na to. Dlatego no, ten street style, ta ulica, te stylizacje z Fashion Weeków, myślę, że to jest takie clue, kwintesencja, punkt wyjścia do tego. Oczywiście niektóre są odjechane i co z tego, ale ich odpowiedniki mogą być w wersji takiej bardziej dziennej, bardziej komfortowej, przystosowanej po prostu do takiego codziennego życia. Natomiast nie powinniśmy się w żadnym stopniu ograniczać i próbujmy. Pinterest, świetna sprawa. Myślę, że TikTok bardzo się też rozwija w kwestii stylizacji, bo poza tym, że wiele osób publikuje tam swoje propozycje stylizacji, które uważam, że są niekiedy naprawdę genialne. Sama mam w zapisanych folderach, zakładkach masę tego typu filmików. To dodatkowo powstają też przeglądy, opiniotwórcze filmy, w których osoby omawiają dane stylizacje, więc poza tym, że możemy się zainspirować, możemy jeszcze zasięgnąć konkretnej wiedzy merytorycznej, dowiedzieć się, jaka była geneza powstania danego trendu, danej stylizacji, na czym, na kim ona była wzorowana. Także dostajemy tutaj jeszcze wartość dodaną. Także social media, ale poza tym mnóstwo takich modowych platform kultowych. Ja akurat nie przepadam za polskimi wersjami, natomiast zagraniczne magazyny modowe, platformy to jest coś, co zdecydowanie warto śledzić, plus biznesowe odpowiedniki, które wskazują na przykład, które domy mody, czy które marki obecnie się rozwijają. No też to będzie przekładało się na to, jakie trendy po prostu będą za tym szły. A ty? Jakimi tipami byś się podzieliła? Ja wiesz co, ja mam taki tip, powiem ci, jak ja zawsze pracuję z dziewczynami. Najpierw mówię im tak, zróbcie sobie zdjęcie na przykład przez tydzień albo przez miesiąc swoich stylizacji, od góry do dołu. Nie staracie się za bardzo, tak jak wychodzicie. I później siadają do inspiracji, czyli szukają, co im się podoba, jakby chciały, żeby ich styl wyglądał. Następnie siadamy i zastanawiamy się, jak wygląda ta droga pomiędzy tym, jak wyglądasz teraz, a jak chciałabyś wyglądać. Co ma element wspólny, co byś chciała wzbogacić, co byś chciała urozmaicić, co jest taką rzeczą, której ewidentnie ty potrzebujesz w swojej szafie. Czasami są tylko buty, a czasami jest tak, że mamy ochotę po prostu zaszaleć ze wszystkimi printami, wzorami i tak dalej, a nasz styl jest bardziej klasyczny, bo mamy ochotę na to, żeby jakby wzbogacić naszą stylizację. Mamy ochotę, żeby ją pokolorować. Mamy ochotę na kolor, a nosimy się na szaro. Więc warto jest zrobić taką po prostu listę, taki check-in, żeby sobie sprawdzić, jak wyglądam teraz, jak bym chciała i w którą stronę będę podążała. Więc dla mnie Pinterest jest w ogóle numerem 1, jeżeli chodzi o pracę. Ja sama uwielbiam się tym inspirować i jak najbardziej polecam. Też w kwestiach takich praktycznych można sobie bardzo fajnie uporządkować po prostu te inspiracje na jakieś konkretne segmenty. Bardzo intuicyjne to jest w ogóle narzędzie. Można sobie ściągnąć aplikację, można sobie utworzyć różne tablice, więc to jest fajne. Ale co jeszcze lubię? Bardzo lubię, jak jestem gdzieś na wyjeździe, kupować sobie gazety jakieś modowe i przeglądać, właśnie patrzeć, jak oni stylizują, jak tam dziewczyny się noszą, co dziewczyny lubią, jak tam wygląda właśnie ta ulica, więc ja lubię magazyny modowe, bo później z kolei robię z nich kolaże i też warsztaty stylu, tak, więc uwielbiam. Lubisz tak namacalnie sobie tworzyć na przykład jakieś kolaże. moodboardy Tworzę, i tak. będziesz tworzyć taki moodboard kolaż na przyszły rok, na przykład, który będzie określał w jakiś sposób twój styl? Wiesz co, akurat teraz albo... skończyłam wszystkie moodboardy kolażowe do mojego e-booka, właśnie o przeglądzie szafy, więc w e-booku będzie dużo bardzo takich moich kolaży, które sama wycinałam, kleiłam i w ogóle nie są idealne, ale są moje. Z kolei ja też uwielbiam robić nie tylko stylową, ale taką ogólną swoją mapę marzeń na kolejny rok. I zawsze robię i mi to się sprawdza, bo ja uważam, że jak już coś wyrwiemy, przykleimy, zawiesimy, to musi być nasze życie, więc ja bardzo uwielbiam kolaże. Inspirowanie jest fajne, bo to też jest znajdywanie pomysłu na daną rzecz, tak? Więc jakby absolutnie dziewczyny inspirujcie się i sobą nawzajem. I jak widzicie dziewczynę, która, nie wiem, ma coś, co was zachwyciło, skomplementujmy ją, komplementujmy się nawzajem, bo to daje nam takiego pozytywnego znowu kopa fajnego. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Ja też wychodzę z tego założenia i wiele razy zdarzyło mi się kogoś skomplementować i jestem przekonana, że
że mój komentarz zrobił dosłownie dzień tym ludziom. Pamiętam, jak byłam w zeszłym roku z mężem na wyjeździe w Stanach i ten naród jest w ogóle bardzo otwarty. W ciągu jednego dnia też otrzymałam kilka komplementów z drugiej strony i było mi po prostu tak miło, że postanowiłam wtedy sobie, że ja muszę przełożyć to tutaj na nasze społeczeństwo i dzielić się tą taką radością, dobrym słowem z drugim człowiekiem, bo to po prostu dużo daje. I o to, wiecie, co chodzi właśnie w ubraniach, żebyśmy je lubili, żebyśmy je kochali, żebyśmy potem mogły wyciągnąć te rzeczy i dalej się w nich dobrze i świetnie czuć. Także zachęcamy do tego, żeby mieć taką też fajną relację z ubraniami, z ciałem, ze swoim wyglądem, żeby po prostu sobie odpuścić i puścić te wodze fantazji. Tak, wyrażajmy siebie poprzez ubrania. Myślę, że to też jest taki klucz dzisiejszego odcinka. Ale się dobrze bawiłam. Tak, ja tak samo. Super się Mam nadzieję, że wy również. Tak, czekamy też na wasze tipy. Dawajcie nam znać, gdzie wy poszukujecie inspiracji. I przede wszystkim, czy macie w szafie ubrania, które przetrwały przez lata. To dziękujemy wam bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję.